myślę, że z 50 ma. Słuchaj, to weźcie go poskładaj, tego handlujemy. To już nie ma co składać. A do sklepu z antykami wstawię. Nie złożysz? Nie, to już nie ma co, nie ma co składać. Nie szkoda, myślałem, że może jeszcze biznes na tym zrobimy. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale Dookoła Nas. My już jesteśmy na wsi, zaczynamy kolejny weekend. A przede mną jest Beatka. A ja się chyba nie przedstawiłem. A ja na imię mam Mirek. No i co tam, Beatka? Plony. Na pomidory to ty po prostu masz największe. Nigdy nie miałeś tak wielkich pomidorów. W ogóle nigdy nie miałam pomidorów. To są pierwsze pomidory. Miały być słoneczniczki, ale... Czekaj. Proszę. Podzielę się z tobą. Dziękuję. A tam reszta jeszcze jest niedojrzałych. Mhm. O, dobre. O, Zobaczcie matkę, kochani, tak, zobaczcie kochani ile mamy liści. Dywan. Dywan liści z brzozy. Będziemy musieli sobie z tym poradzić, ale będziesz, Beata, coś robiła z tymi liśćmi teraz w ten weekend? Zobaczcie, no jest po prostu dywan liści. Nie wiem. Nie przeszkadzałoby to nam aż tak, tylko tyle, że jest dużo pracy po prostu z tym. No ale jakoś sobie damy radę. Nie wiem, czy będę teraz coś robić, czy w przyszłym tygodniu. Zobaczymy. A na drzewach jeszcze jest? Od cholery. Jest jeszcze od Ale cholery. co ciekawe, jakoś w tym roku wyjątkowo dużo nasion jest z tych brzoz. No tak to zawsze one się szybciej kończyły. Słuchaj, A teraz jeszcze... tak, ja nie pamiętam, żeby jeszcze w sierpniu było tyle liści, ale podczas naszej nieobecności, bo my wyjechaliśmy z działki we wtorek chyba, nie? No, Dzisiaj mamy piątek. No i przez te kilka dni tyle liści, ale musiał wiatr, duży wiatr. ale w ogóle one szybciej poleciały ze względu na suszę. No tak. Długo nie padał deszcz i one po prostu... A te liście są w większości u nas, nie u sąsiadów, bo znaczy brzozy rosną u sąsiadów za płotem, ale liście mamy my, dlatego że wiatr najczęściej jest od zachodu, czyli w naszą stronę wieje, tak? Liści mnóstwo, zresztą mówiliśmy o tym na samym początku. Zobaczcie, jak się hortensje już przebarwiają. No jeszcze tu trochę białego jest, a ta to już jest całkowicie przebarwiona. Tak, Beatka? Ta już jest całkiem przebarwiona, zmieniła już całkiem kolor. Wygląda... Ale piękne teraz te kolory. No tak, ale ona teraz wygląda jak normalnie gdzieś tam pod koniec września albo w połowie września. A tutaj mamy końcówkę sierpnia. A ona już się przebarwiła. No, Jesień w sierpniu. No i co tam? szybciej. No nic, dobrze wszystko. Tak, a jesteś jakaś odrobinę wypluta. No, nawet chyba nie odrobina. Masz już dosyć na dzisiaj. No, tak mam. To ja w takim razie proponuję Ci kawusi. Napijesz się mrożonej kawusi? O mrożonej tak, bo myślałam, że mi proponujesz taką zwykłą. Ale ciasta nie mamy, pamiętaj. Słodyczy nie jemy, ciasta nie mamy. Nie ma słodyczy, nie ma ciast. Koniec, skończyło się, Tak, bo nam tyłki rosną. no dobrze, to idę robić samą kawusię. To proszę, mrożoną. Mrożoną, oczywiście. W dzisiejszym odcinku kilka słów na temat rudbeki owłosionej, która należy do roślin obficie kwitnących od wczesnego lata aż do pierwszych przymrozków. Jej kwiaty są niezwykle kuszące dla owadów zapylających, ale zwabiają również do ogrodu ptaki. Rudbekia owłosiona jest byliną osiągającą nawet do 100 cm wysokości, w zależności od odmiany. Kwiaty rudbeki są w odcieniach od żółtych, przez cynamonowe, pomarańczowe i aż czerwono-brązowe. Są jaśniejsze na zewnątrz, a ciemniejsze w środku. Liście rośliny są ciemnozielone, szorstkie w dotyku, a łodygi pokrywa myszek, któremu rudbekia tak naprawdę zawdzięcza swoją nazwę.
Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub lekko zacienionych, na glebach średnio-żyznych o odczynie lekko kwaśnym. Ważnym aspektem w pielęgnacji rudbeki jest jej przesadzanie. Najlepiej raz na 2-3 lata, gdyż w przeciwnym wypadku będzie po prostu roślina stopniowo zanikać. Najlepszym czasem do przesadzania jest termin wiosenny, czyli kwiecień, maj. Rudbeki uwielbiają obfite nawożenie. Na chwilę obecną to by było może na tyle, a do rudbeki jeszcze wrócimy i zostańcie z nami. Idziemy, zobaczymy, co tam Beata narozrabiała, bo coś mi się zdaje, że coś narozrabiała. Co ty tam, szefowa, narozrabiałaś, co? Płaczę, Dlaczego płaczesz? rozwalił się mój taboretek. A usiadłaś i się rozwalił? Nie, na szczęście nie usiadłam, bo już by było dawno po nim. Ale no nie, no po prostu ze starości stał na dworzu, woda, deszcz poszedł parę razy na niego i na No, taboretku. on tu stał kilka lat, coś mi się wydaje. On tu stał z 8 lat. Ojej. To i tak długo wytrzymał. I tak długo wytrzymał jak na takie coś. Ale ja myślę, Słuchaj, ty go nie łam, to jest stary taboret, to jest taki już po twojej babci jeszcze chyba. że nie, on jest ode mnie z mojej byłej pracy. Ale ile on może mieć lat? Bardzo dużo. Myślę, że z 50 ma. Słuchaj, to weźcie go poskładaj, to go ohandlujemy. To już nie ma co składać. A do sklepu z antykami wstawimy. Nie złożysz? Nie, to już nie ma co, nie ma co składać. Nie szkoda, myślałem, że może jeszcze biznes na tym zrobimy. Nie, że jako antyk? Tak. Nie da rady. Muszę go porozrywać. Szkoda, taki piękny taboret. No on się tu fajnie prezentował razem z tą miską i z tymi wiaderkami. A ta miska i to wiaderko też od ciebie z pracy? Tak, A co byście tam robili z wiaderkiem? a wodę nosili A, na produkcję. A, na produkcji. No, No dobrze. żałuję bardzo żałuję. Nie smuć się. Kupię ci jakiś taborecik taki. Już takiego mi nie kupisz. Taki malutki, wędkarski ci kupię. Tylko, że on jest delikatny. Złośliwiec! Złośliwiec! Wędkarski. Sam se swoje pośladki usadź na tym wędkarskim. Tam każdy tyłek się mieści. Na wędkarskim? Tak. No dobra, niech ci będzie. W końcu zasypujemy tą dziurę. Przepraszam, wróć, zasypujesz tą dziurę. No zasypuję, bo już tutaj padliśmy kołem, więc trzeba uważać. A ta dziura wzięła się. A tą dziurę nam sąsiad wyrąbał z naprzeciwka. Bo sąsiad z sąsiedniej wsi wozi tędy drzewo i tutaj zakręca. A bele, które wozi, ma tak długie, że mu zwisają. I tą belą zawadził tutaj właśnie o ziemię, o grunt. I wyrąbał dziurę. Tak? No wyrąbał, no. Ja nawet nie wiem, czy nie mam za mało jeszcze tej ziemi, jeszcze powinnam donieść. To dosypiesz innym razem. No. Ale to też trzeba uważać, dlatego że no strach nawet zostawić tu samochód, żeby nie zahaczył facet, no. Może wtedy byłby bardziej ostrożny, jakby stał samochód. Dziękuję. No co? Wracając do rudbeki owłosionej, nie jest ona podatna na choroby i szkodniki, jednak bywa atakowana przez ślimaki. Rośliny mają dość mocny system korzeniowy, dlatego krótkotrwałe przesuszenie nie sprawi im żadnego kłopotu. Ale, jak zwykle jest jakieś ale, niedobór wody sprawi, że rośliny będą podatne na ataki mszyc i przędziorków. Z kolei nadmierne opady lub przelanie może spowodować, że rudbekia zostanie porażona mączniakiem prawdziwym. Większość odmian bez problemu zimuje w gruncie, jednak przy zakupie należy upewnić się, czy dana odmiana jest odporna na mróz. Myślę, że rudbeki owłosione są tak atrakcyjnymi roślinami, że warto je mieć w swoim ogrodzie. Polecam. No co tam, szefowa, chodź, co tam robisz? Chodź, co pielisz? Trawę. Wyjdź z krzaków, chodź.
Ale tu w Krzaczorach jest chłodniej. To przyniosę ci leżaczek, chcesz? W Krzaczory? Tak, Nie, tam. uważaj na lampkę. Ty kurde, ja myślałam, że ty powiesz, żebym na głowę uważała, ty mówisz, żebym na lampkę uważała. No wiesz co? Szkoda lampki. Powiedz mi, Szkoda lampki. co porabiasz? Połamała się ta trawa, Zubrinus. Ona jest bardzo ładna, bo ma takie fajne paseczki tutaj na tych. Znaczy tutaj u nas to prawie nie ma, bo ona jest w cieniu bardzo. Prawie nie rośnie, bo No to jest bo- zagłuszona przez wiąz. No i trzeba przyciąć to drzewko. No trzeba. No musimy pomyśleć. Ja miałam zamiar go nie przycinać, ale chyba trzeba. Bo tak się rozrasta. To jest, kochani, nie wiem czy mówiliśmy, wiąz szczepiony. Dobrze mówię? Tak. Szefowa? Dobrze? Tak, szefie. Także myślę, że na wiosnę trzeba przyciąć, bo zagłusza inne rośliny, a może w ogóle powinniśmy nie zlikwidować to, nie? Nie. Nie, absolutnie nie zgadzam się. Nie. Za ładny jest, żeby go zlikwidować. Jeszcze będziesz coś przesadzać? Masz jakieś pomysły? Nie, dzisiaj to już nawet nie mam chyba siły. Już mi się nie chce. Na gorąco. Na gorąco, no. No dobrze, kochani, to w takim razie bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Dzięki, że jesteście z nami. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie po sobie jakiś ślad. Na czym mam na myśli komentarz, lajka. Napiszcie, co myślicie, może jakieś rady macie dla nas, sugestie. No i cóż, prosimy o subskrypcję i widzimy się w niedzielę o godzinie 10. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Do zobaczenia. Pa, pa.